Jak widzicie, mamy w ofercie szeroką gamę głowic kompatybilnych z iScanem 2 Multi. Głowice abdominalne Convex 3,5 MHz i 5 MHz. Obie mogą być wykorzystywane do badania jamy brzusznej, z tym, że 3,5 MHz do badania jamy brzusznej dużych zwierząt gospodarskich, bydła i koni, 5 MHz do badania jamy brzusznej małych przeżuwaczy. Obie znajdują zastosowanie w badaniu płuc, a także w wykrywaniu ciąży abdominalnie u małych przeżuwaczy i u trzody chlewnej. Głowica 6,5 MHz mikroconvex, która jest głównie dedykowana do diagnostyki jamy brzusznej małych zwierząt, psów i kotów, ale może być też z powodzeniem wykorzystana albo do diagnostyki okolicy kopyta, albo do potwierdzenia ciąży u małych przeżuwaczy. Głowica abdominalna liniowa 10 MHz, dedykowana do badania ścięgien u koni. Z powodzeniem można ją wykorzystać do diagnostyki gałki ocznej, a także do obrazowania narządów jamy brzusznej małych zwierząt towarzyszących. Myślę tu o małych rasach psów i o kotach. Głowica rektalna liniowa, zdecydowanie najlepszy wybór, jeżeli chodzi o diagnostykę układu rozrodczego u klaczy i u bydła. Jest to głowica, przy pomocy której można ocenić macicę, jej stan fizjologiczny i różne stany patologiczne, jajniki, a także potwierdzić ciążę i określić płeć płodu. Głowica rektalna konweksowa jest to pewnego rodzaju kompromis wśród głowic dla lekarzy, którzy zajmują się rozrodem różnych gatunków zwierząt gospodarskich i tak może być wykorzystana rektalnie do diagnostyki układu rozrodczego u bydła lub abdominalnie do diagnostyki układu rozrodczego u małych przeżuwaczy czy u świń. Z powodzeniem też można nią badać na przykład płuca, a także jamę brzuszną. Głowica rektalna mikroconvex, przez nas skrótem nazwana P-probe, jest to głowica specjalnie zaprojektowana do diagnostyki miednicy u koni. Natomiast może być też wykorzystana do potwierdzenia ciąży u małych przeżuwaczy albo do obrazowania struktur okolicy kopyta. Ze specjalistycznych głowic, głowica liniowa endorektalna, która wykorzystywana jest w niektórych zakątkach świata do diagnostyki układu rozrodczego u małych przeżuwaczy, a także endokawitarna głowica mikrokonweksowa, wykorzystywana przez niektórych naszych klientów do diagnostyki żółwi. Po lewej stronie mojej znajdują się jeszcze dwie głowice do badania mięsności, głowica 18 i 15 cm. Są to głowice liniowe, abdominalne. Przy ich pomocy możemy zmierzyć grubość tkanki tłuszczowej u bydła tudzież u trzody ras mięsnych, a także zmierzyć pole powierzchni mięśnia najdłuższego grzbietu. Do iScana 2 Multi możecie też podłączyć nasz system OPU do pobierania komórek jajowych z pęcherzyków na jajnikach. No i jak sami widzicie, właściwie iScan 2 Multi jest gotowy na wiele wyzwań. Wszystko zależy od Was, jak go wykorzystacie w swojej praktyce. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście zadawali pytania w komentarzach odnośnie ultrasonografu iScan 2 Multi. Jeżeli nie będą one od nas wymagały tego, żeby polecieć na drugi koniec świata i zobrazować na przykład ciążę u nosorożca, to z miłą chęcią przygotujemy odpowiedź na te pytania i po tym czasie będziemy przygotowywali dla Was kolejne filmiki.